Ten aparat miał być tylko taką małą, powiedzmy, zapchaj dziurą. Aparatem, no B, póki nie pozbędę się starego systemu, czyli Sony. I tutaj takie zmieszanie polegało na tym, że okazał się strzałem w dziesiątkę i przez dłuższy czas stał się właśnie moim głównym aparatem. W tym miejscu wypadałoby się trochę cofnąć w czasie. Cała ta moja przesiadka na system Lumixa, tak już historycznie patrząc, można powiedzieć, rozpoczęła się właśnie od tego malucha, czyli Lumixa S9. Zwyczajnie chciałem mieć cokolwiek do nagrywania, bo mój stary sprzęt od Sony, o którym wspomniałem, był to A7C Mark II razem z obiektywem G-Master 16-35 w wersji drugiej, które dość niespodziewanie, niestety dla mnie, długo nie chciały się sprzedać i wisiały na aukcjach. I tu ku mojemu zaskoczeniu szybciej w sumie sprzedała się Sigma drugiej generacji 2470 niż cały ten zestaw wymieniony wcześniej, a zakładałem, że A7C praktycznie pójdzie od ręki. Ogólnie tutaj bym powiedział, że S9 na samym początku kupiłem tak z czystego przymusu, w sumie na start. I jasne, w tym miejscu, no przyznaję się, miałem na nim tylko tak jakby przeczekać tą całą przesiadkę. A wyszło wręcz odwrotnie. Wyszło, że ta S9 trochę zmieniła mi moje podejście do tego sprzętu. Co więcej, dzisiaj to body często staje się w sumie moim głównym aparatem, nie tylko takim B. No właśnie przy ogrywaniu różnych tematów, a szczególnie jeśli nagrywam jakieś przebitki właśnie S1. I tu ku mojemu zaskoczeniu, niestety bądź stety, bo polubiłem się z S9, osobiście nie widzę jakichś kolosalnych różnic w porównaniu do właśnie S1, jeśli chodzi o sam obrazek czy kolorystykę. Przy okazji dajcie znać też od razu w komentarzach, jaki sprzęt chcielibyście, żebym omówił następny. Tak zawężając, chodzi o taką perspektywę czasu, czyli to, co miałem i jakie mam odczucia w tym momencie do tego sprzętu. I okej, żebyśmy tu się dobrze zrozumieli, no w sumie pamiętacie premierę S9? Z tego co pamiętam, internet chciał ten aparat w sumie zniszczyć, zakopać od razu. I tak moim zdaniem w tamtym momencie złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, zaczynając oczywiście od ceny, która na start, no powiedziałbym, że była totalnie z kosmosu. Bo z tego co pamiętam, S9 trochę aspirowała, by konkurować z ZV-E1, no i kosztowała w okolicach 10 000. O ile mnie pamięć nie myli. Pomijając sam fakt cenę, do tego trzeba dołożyć tak jakby dziwne, sztuczne limity nagrywania, tak czysto w oprogramowaniu. Lumix tutaj twierdził, że to jest takie zabezpieczenie na przegrzanie się. Dokładając do tego jakiś taki, ja już nie pamiętam, taki dosyć specyficzny, ciemny obiektyw, taki wpół manualny albo nawet cały, a na domiar złego po całej tej premierze wybuchła, że tak powiem, jakaś taka specyficzna drama wokół tej premiery i tego sprzętu i Lumixa, no, która tak jakby sprowadzała się do kupionych recenzji przez te wyjazdy i tak dalej. No ogólnie wyglądało to tak mega słabo. No, ale minął czas i w sumie czas pokazał, że ten sprzęt zestarzał się, powiedziałbym, całkiem dobrze. Jak nie rewelacyjnie. No nie da się ukryć, że tutaj producent dostał trochę po głowie, jeśli chodzi o Lumixa, ale w sumie z drugiej strony trochę posłuchał tej krytyki i po czasie zdjęli właśnie te limity nagrywania na całe szczęście. Dokładając do tego fakt, że nikt nie był zainteresowany na początku S9 i nikt nie chciał, albo prawie nikt nie chciał kupić jej, no to skutkiem właśnie takim ubocznym, myślę, była właśnie cena, która poleciała tak dosłownie łeb na szyję, praktycznie 50%, jak nie więcej. I dzisiaj, a w zasadzie w tamtym roku, na koniec 2025, dało się ten aparat kupić w okolicach 4000 samobody, a nawet mniej. Robiąc szybki research i check tej ceny, teraz zauważyłem, że poszła w górę. Za S9 w tym momencie, no bardzo często trzeba zapłacić 5000. Ogólnie powiedziałbym, że S9 przeszła taką przemianę z brzydkiego kaczątka, no stał się teraz takim dość potężnym underdogiem niedocenianym. No bo tak w skrócie mamy pełną klatkę ze świetną stabilizacją, luty, no i w sumie dobrą cenę jak na pełną klatkę w bardzo małym opakowaniu. No dobra, ale tu powtórzę pytanie z wczoraj, albo bardzo podobne. Co realnie robi robotę z mojej perspektywy w tym sprzęcie?
No to po pierwsze, dosłownie jak w S1, 6K Open Gate, full frame, w Vlogu do 30 klatek. Dla mnie to jest w tej puszce takie dosłownie wow. W zasadzie siedzę w tym trybie non-stop, nagrywam tylko i wyłącznie 6K. Dodatkowo sam obrazek jest plastyczny i ma naprawdę ogrom detali, jak na 6K rozdzielczość i w postprodukcji całkiem sympatycznie klei się z S1. Stwierdziłbym, że nawet bez zająknięcia w sumie. Dużo mówiło się o samym przegrzewaniu tego malucha. Ja, tak jakby z mojego doświadczenia, nie udało mi się go przegrzać w takim standardowym użyciu, czyli po prostu studio nagrywamy. Najdłuższy materiał, jaki nim nagrałem na samej baterii, to była godzina w okolicach 45 minut podcast. Owszem, sam aparat był cieplejszy w dotyku, szczególnie tam z tyłu za sensorem, ale nie wydawał jakiegoś znaku, który by sugerował, że chce się przegrzać. Po drugie, jak OpenGate i 6K, to tu muszę nawiązać do samego sensora tego aparatu, ponieważ prawdopodobnie, chociaż nie jestem w 100% pewny, załóżmy, że w 99% to jest ten sam sensor, który mamy w Lumixie S5 Mark II, który jest naprawdę lubiany i doceniany. Nie idealny, ale to jest taki złoty strzał w dziesiątkę, bym powiedział. A w tej cenie dostajesz jakość obrazka, do którego się w sumie nie da przyczepić. Jest kompletnie wystarczający. Nie szumi na czerwono w cieniach, ma wystarczający dynamic range i jest naprawdę plastyczny. I już wspomniane 6K Open Gate w takiej puszce. I uważam, że niewielu graczy na rynku w tym segmencie cenowym jest w stanie dorównać S9, bo oferuje tyle za tak mało. Po trzecie, w sumie to bardzo podobnie do S1, chociaż tu troszkę jest ograniczony. Powiedziałbym, że asystenci właśnie ekspozycji również, czyli tu dosłownie takie malutkie quality of life, którego nie ma na przykład u Sony do tej pory natywnie w body. W aplikacjach da się to obejść, nie mówię, że nie. I oczywiście mam tu na myśli waveformy, których w tym przedziale cenowym powiedziałbym, że ze świecą szukać dosłownie. Oczywiście w tym aparacie nie można pominąć jeszcze takiej funkcji jak Real Time LUT. Bo tak w skrócie wgrywacie swój LUT bądź ściągacie z aplikacji. Jaki vibe tutaj Wam się podoba i kolorystyka. Możecie później go następnie osadzić na stałe w materiale, który nagrywacie. I tak jakby mam problem z głowy później z kolorowaniem. Po czwarte, trochę temat tabu, jeśli chodzi o S9, czyli aspekt fotograficzny. Tak wiem, zdaję sobie sprawę, że brak wizjera dla wielu z Was to jakby skreśla ten aparat w 100% na starcie. Choć tu też nie będę ukrywał, że sam ekran moim zdaniem jest wystarczająco jasny i powiedziałbym, że dobry. I tu jeszcze trzeba dorzucić oczywiście brak mechanicznej migawki, co może się tak jakby przekładać na większy bending w zdjęciach za pomocą elektronicznej migawki, nie? W niektórych sytuacjach. Ale myślę, że kiedy podepniesz do tego maluszka małą stałkę, to S9 staje się takim genialnym kompanem, na przykład do street photo, którego sam tak używam i czerpię z tego przyjemność. A nawet zaryzykuję tutaj takie stwierdzenie, że dzięki właśnie wbudowanym tym lutom, Real Time LUT, co w efekcie później otrzymujemy gotowe JPEGi z takim unikatowym wyglądem kolorystycznym, czy czarno-białe, czy co tam sobie stworzymy, w bardzo łatwy i szybki i przystępny sposób gotowe do publikacji, to ten aparat myślę, że tak jakby staje się taką realną, pełnoklatkową konkurencją dla APS-C Fuji na przykład. Bo jeśli jesteś hobbystą w zdjęciach, tak jak ja, na przykład lubisz wychodzić w miasto, tak jak ja, to w zasadzie jednym kliknięciem mamy gotowy i piękny obrazek z jakimś efektem i wyglądem. Jak dla mnie ta prostota wygrywa. Więc Lumix S9 to nie jest w żadnym wypadku taka wydmuszka ani zabawka. To jest to dzisiaj narzędzie, powiedziałbym, kompletne. Oczywiście moim zdaniem, subiektywnym zdaniem. Jasne, oczywiście nie sprawdzi się w wielu sytuacjach. Nie sprawdzi się na jakimś zaawansowanym planie jako kamera A, ale na takim planie może sprawdzić się jako kamera do BTS-ów bez najmniejszego problemu. Ale
dla mnie, tak typowo dla mnie albo dla twórców na YouTubie, myślę, że dowozi praktycznie pod każdym aspektem i tworząc materiały na YouTube, niczego temu sprzętu nie brakuje. A gdybyśmy w tym miejscu sobie trochę tak pogdybali i ktoś zabrałby mi pozostałe sprzęty i zostawił tylko właśnie z nim, z S9, no to tak na dobrą sprawę brakowałoby mi tylko jednej rzeczy tutaj do szczęścia. No to nic innego jak drugiej S9, żeby właśnie domknąć mój dwukamerowy setup. A teraz może nawet już powtarzając, taka mikrokontrowersja w zasadzie na koniec. Jestem ciekaw, jak to przyjmiecie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, o tym, co mówiłem o Fuji. Czy faktycznie S9 ze swoimi lutami to już taki sprzęt, który może realnie konkurować z Fujifilm APS-C i symulacjami? Czy jednak to kompletnie inna liga i w ogóle nie ma sensu tego porównywać? Czekam na komentarze. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.